Cześć, widzimy się w kolejnym odcinku. Jest z nami Michał Buchwald, Master Detailer Soft 99 Europe. Witam. A dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o zabezpieczeniu szyb. W poprzednim odcinku było o przygotowaniu, teraz czas na wisienkę na torcie, czyli właśnie zabezpieczenie powierzchni szklanych. Czyli cała seria Glaco. Michał, jeśli Glaco to Bezpieczeństwo. i komfort Od jazdy, to na pewno. No i teraz moja myśl jest taka, każdy kto użytkuje samochód dba o to bezpieczeństwo, przynajmniej stara się dbać, dokładamy 10, 20, 30% na przykład do wartości, by kupić lepsze opony, które skracą nam czas i drogę hamowania. Tymczasem mamy przed sobą produkty, które działają bardzo podobnie jak Dokładnie tak. opony. No, poprawiają nam widoczność, poprawiają nam przejrzystość tej szyby, poprawiają nam w newralgicznych momentach po prostu to, że przez tą szybę widzimy. Dokładnie. Jeśli lepsza widoczność, to krótszy czas naszej reakcji i być może najcenniejsze sekundy w życiu, chroniące nasze zdrowie, życie, naszych współpasażerów. Dlatego warto o tym rozmawiać i dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć więcej na temat możliwych rozwiązań w rodzinie Glaco, bo jest ich naprawdę sporo. Michał, dla osób, które mogłyby nie znać linii Glaco, bądź nigdy się z nimi wcześniej nie spotkać, gdybyśmy pokrótce mogli porozmawiać o tym, jak to działa i czy jest w tym jakaś magia, czy po prostu skuteczna chemia i technologia chemiczna. Jak Glaco działa? No, Glaco tworzy na szybie warstwę zabezpieczającą, warstwę odseparowującą szybę od czynników zewnętrznych. Efektem, który my widzimy jako użytkownicy, jest hydrofobowość, czyli jest ten zrzut wody, to kropelkowanie, które bardzo często się tą nazwę gdzieś tam używa. To jest to, że woda nam po prostu bardzo łatwo spływa z szyby. Okej, czyli w największym skrócie jedziemy, pęd powietrza i od odpowiedniej prędkości ten pęd powietrza jest odpowiednio silny, by nam te krople z powierzchni szyby zdmuchnąć, no i po prostu poprawić widoczność. Skutkiem ubocznym, moglibyśmy powiedzieć, całego tego procesu jest to, że nie musimy używać tych wycieraczek, bądź możemy je używać w zdecydowanie mniejszą częstotliwością, co wpływa z kolei na komfort, no bo wycieraczki na dłuższych trasach nam oczu nie męczą, wzrok pracuje troszeczkę w mniejszym zakresie, no i po prostu ta jazda staje się przyjemniejsza i wygodniejsza. Michał, jeżeli ktoś nie spotkał się wcześniej z naszą ofertą, nie spotkał się z ofertą Glaco, nie korzystał z tych produktów, a patrzy teraz na to, co jest przed nami, mógłby sobie pomyśleć, zadać pytanie, który produkt jest dla mnie i dlaczego jest ich tak wiele? Dokładnie tak. A my postaramy się pomóc w tym, jak się odnaleźć w tych wszystkich produktach. Gdybyśmy chcieli każdy z tych produktów analizować, to warto byłoby odpowiedzieć sobie na przynajmniej 2 lub 3 podstawowe pytania. Po pierwsze, w jakich warunkach użytkuję auto? Po drugie, jaka jest trwałość tego produktu, jakiej trwałości oczekuję? No i tak naprawdę wydajność, no bo to też nam się zmienia w zależności od produktu. Zaczniemy sobie od produktu, który jest chyba najbardziej popularny i najbardziej rozpoznawalny, czyli Ultra Glaco. Michał, żebyśmy sobie tą wiedzę w jakiś sposób mogli usystematyzować, to każdy produkt przeanalizujemy według ich cech, według określonej cechy właściwości. Jasne, według tego samego schematu, żeby tak naprawdę klienci mieli taką bazę wiedzy, jak te produkty porównywać. Dokładnie. Zacznijmy może od rzeczy, która bardzo często interesuje klientów, czyli trwałość tego produktu. No i w Ultra Glaco cecha kluczowa. Oczywiście, ona jest określana około roku czasu, tyle ten produkt potrafi wytrzymywać. Oczywiście na odpowiednio przygotowanej powierzchni, o czym sobie rozmawialiśmy poprzednio, czyli mamy rok czasu trwałości. Okej. Czy mamy tutaj jakiś haczyk, jeżeli chodzi na przykład o aplikację tego produktu, być może o inne rzeczy? No bo trwałość super, rok, bardzo długo, naprawdę myślę, że wielu z użytkowników to doceni. No ale właśnie, jest kwestia aplikacji i pewnych cech, pewnych warunków, które powinniśmy spełnić, żeby to zadziałało. Tak jest. O ile ten produkt bardzo długo wytrzymuje, o tyle podczas procesu aplikacji, a co ważniejsze po tym procesie aplikacji, powinniśmy zostawić ten proces do utwardzenia. Czyli tutaj te 12 godzin poza czynnikami zewnętrznymi, czyli jak deszcz czy inne niekorzystne warunki, powinien ten produkt po prostu dosychać. Okej, czyli aplikujemy go na szybę i 10-12 godzin w warunkach, nazwijmy to, garażowych. Tak jest. Produkt powinien sobie spokojnie związać z szybą, wtedy mamy gwarancję, że ta trwałość zostanie zachowana. Michał, trwałość to jest jedna sprawa. Pogadajmy sobie chwilę o hydrofobowości, czyli kiedy ten efekt nam się na szybie w przypadku Ultra Glaco pojawi. Ten efekt zaczyna się pojawiać od około 60-65 km na godzinę.
więc to znowu kieruje nas trochę do samochodów, które raczej są użytkowane w cyklu pozamiejskim. Czyli to jest raczej jazda autostradowa, raczej dużo większa ochrona, ale troszkę mniejsza skuteczność odprowadzania tej wody. Dobra, czyli jeżeli użytkuję auto głównie w trasach, w trudnych warunkach, rozumiem, że Ultra Glaco powinno być wyborem dla mnie. Dokładnie tak. Michał, powiedz jeszcze na koniec, mamy jedno opakowanie, na ile aplikacji powinno nam wystarczyć? Około 7-10 przednich szyb samochodowych spokojnie z tych 70 ml wykonamy. Super. Lecimy dalej. Kolejnym produktem, który sobie omówimy, jest Glaco Roland. Michał, jeżeli chodzi o trwałość tego produktu, bo od tego zaczęliśmy w przypadku Ultra Glaco, więc idźmy tym samym torem. Jasne, wynosi ona około 2 miesiące. Dobra. Jeżeli chodzi o aplikację, czy sprawa wygląda podobnie, czy może jest łatwiej? Tu jest trochę łatwiej. Tutaj nie musimy zachowywać tej karencji od wyjechania samochodu na zewnątrz. Tak naprawdę produkt po około pół godziny po aplikacji ma 100% swoich właściwości. Ok, czyli szybę myjemy, przygotowujemy za pomocą compounda, o którym sobie rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Oczywiście. Jesteśmy gotowi do aplikacji. Tu chyba jedna ważna rzecz, którą warto, żebyście usłyszeli, to to, że docieranie tego produktu warto wykonać wilgotną mikrofibrą, czyli ta woda na etapie docierania jest nam potrzebna, no bo po prostu praca pójdzie łatwiej. Mamy z głowy już temat aplikacji, wiemy jak to powinno przebiegać. Powiedz teraz, Michał, jeżeli chodzi o hydrofobowość, no bo w Ultra Glaco powiedzieliśmy sobie o tym, że ta hydrofobowość występuje dopiero przy 60 km na godzinę. Tutaj jest zdecydowanie lepiej. Tutaj tak naprawdę produkt ten polecany jest raczej dla osób poruszających się po mieście i tak użytkujących samochód, bo to jest około 45 km na godzinę. Ok, czyli tą niższą prędkość zdecydowanie łatwiej jest nam w mieście osiągnąć, wtedy skuteczność tego produktu po prostu jest większa. Zauważymy, jest większa. Michał, jeżeli chodzi o wydajność? Tak naprawdę około 10-12 przednich szyb samochodowych jesteśmy w stanie z tego produktu wykonać. Ok, czyli do miasta, w warunkach miejskich, prosta aplikacja, wysoka hydrofobowość, to jest wybór dla mnie, gdybym rzeczywiście poruszał się autem tylko w mieście. Kolejny produkt, który sięgniemy, to jest Glaco DX, czyli można powiedzieć nowość, dołączył do oferty jakiś czas temu, ale jest to ten produkt, który pojawił się jak ostatni w ofercie. No i właśnie, Michał, coś więcej o tym, na przykład gdybyśmy zaczęli sobie od trwałości. Okej, trwałość około 4 miesiące, więc on się plasuje tak trochę pomiędzy Ultra Glaco, a trochę pomiędzy Rolonem, więc to na pewno w tym produkcie jest poprawiona. Jeżeli oczywiście przechodząc też dalej do tej hydrofobowości, czy do skuteczności odprowadzania wody, no to tu jest, można powiedzieć, najlepiej. Ta jego praca jest najbardziej skuteczna, bo on nawet poniżej 405 km na godzinę tą wodę odprowadza. Okej, Michał, czyli tak, bardzo dobra hydrofobowość, w zasadzie najlepsza w gamie Glaco, którą tutaj widzimy. Prosta aplikacja, no i bardzo dobra trwałość, no bo 4 miesiące to jest naprawdę solidny kawał czasu. Komu moglibyśmy polecić ten produkt? Dla kogo on jest? Jasne. Ten produkt trochę uplasował się trochę pomiędzy Ultra Glaco a Glaco Rolonem, czyli dla osób użytkujących samochód mieszanie. Czyli i jeździmy po mieście, ale też poruszamy się, nie wiem, obwodnicami miast i tak dalej, gdzie te prędkości są wyższe, no bo mamy całkiem niezłą trwałość, 4 miesiące, no i przypomnijmy, bardzo dobry zrzut wody. Okej, czyli jeżeli trochę jeżdżę w mieście, nie chcę rezygnować z dobrej hydrofobowości, ale również ruszam w trasy i tam potrzebuję tej trwałości. To z całą pewnością DX jest dla Ciebie. Super. Michał, jeżeli chodzi jeszcze o wydajność tego produktu, ile szyb czołowych? Około 10 przednich szyb czołowych. Około 10 przednich szyb. Warto chyba, żebyśmy też jeszcze zaznaczyli, że w przypadku aplikacji tego produktu jesteśmy gdzieś blisko rolona, czyli musimy go dotrzeć sobie na mokro. Natomiast, no właśnie, aplikacja, sam aplikator jest trochę inny, niespotykany w żadnym innym Glaco. Tak jest. Zupełnie inny aplikator, jak widzimy, jego główka się porusza, czyli w momencie, kiedy pracujemy na szybie, ten kąt pochylenia szyby jest różny. Nie musimy pracować nad garstkiem. Aplikator bardzo dobrze przylega, niezależnie od położenia naszej ręki, od położenia samego produktu. Tak jest. Po prostu wygoda. Dość jest też fajne, ergonomiczne po prostu opakowanie. Jest też w innym kształcie, nie jest okrągły, jest bliżej mu do prostokąta, więc rogi szyb, narożniki tutaj nam się sprawdzi bez problemu. Kolejny produkt i Michał, patrzę tutaj teraz na Glaco Q, który znajduje się w samym środku stawki. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o jego właściwości, to mamy tutaj bliźniacze cechy do Rolona, czyli 45 km na godzinę i około 2 miesiące czasu trwałości. dokładnie, gdzie jest ta kluczowa różnica? Kluczowa różnica tak naprawdę jest w cleanerze, który się znajduje w składzie tego produktu, tak? Ale też trzeba zaznaczyć, że nie jest to compound, taki typowo środek przygotowujący szybę. Jest to produkt,
który możemy sobie reaplikować już powłokę, którą mieliśmy na szybie, bo wcześniej była odpowiednio przygotowana i tak raczej o tym produkcie powinniśmy myśleć. Ok, czyli mamy 2 w 1, niewidzialną wycieraczkę, płynną wycieraczkę Glaco, ale jednocześnie mamy ten składnik, który nam tą szybę oczyszcza. I teraz właśnie, powiedziałeś o tym, że nie jest to compound, czyli to nie jest środek, który nam tą szybę dogłębnie oczyści, usunie te najtrwalsze osady, na przykład kamień, bądź jakieś pozostałości po nie wiem, ptasich odchodach, sokach drzew. Natomiast jakie elementy nam tutaj z tej szyby usunie? Jasne. Jakiś delikatny film drogowy przygotuje tą szybę tak naprawdę, jeżeli mamy zaaplikowaną już wcześniej powłokę hydrofobową na szybie, to on pozwoli nam ją po prostu powtórnie zaaplikować. Ok, czyli nie ma konieczności, zakładam taką sytuację, położyłem wcześniej inną powłokę, ona już nam zaczyna tutaj kiepsko pracować, nie ma konieczności zdejmowania jej compoundem, tylko rozumiem, że możemy Jeżeli oczywiście będziemy aplikowali Glaco Q, to tak. Jeżeli byśmy chcieli aplikować tak naprawdę każdą inną powłokę, powinniśmy usunąć starą powłokę hydrofobową i nałożyć ją od nowa. W przypadku Glaco Q możemy ten proces skrócić. Super, czyli mamy drogę na skróty, mamy produkt 2 w 1, nieco wygodniejszy, szybszy. Możemy powiedzieć, że jeżeli szyba jest dobrze utrzymana, czymkolwiek zabezpieczona, możemy od razu przejść do aplikacji Glaco Q i osiągniemy właściwości takie, jakie po prostu chcemy i takie, jakie ten produkt ma. Jasne. Rzecz, na którą powinniśmy również zwrócić uwagę, to jest kształt tego produktu, nie? On jest zakończony dość szpiczaście, co też pozwala nam dojść do jakichś trudno dostępnych miejsc. Ok, czyli narożniki szyb, gdzieś bliżej lusterek, tutaj ta praca będzie wygodniejsza. Jasne. Przed nami kolejny produkt, ale właśnie, tym razem mamy zupełnie inną aplikację, zupełnie inny aplikator, inną formę aplikacji, czyli Glaco WJET. forma aerozolu. No i teraz tak naprawdę zacznijmy sobie od tych podstaw, czyli hydrofobowość. Tutaj, 45 km na godzinę, ok, czyli bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o trwałość, około 1 miesiąca. około 1 miesiąca, czyli tak naprawdę najsłabszy wynik ze wszystkich Glaco do tej pory. Ale Tak dlaczego jest, tak jest? ale raczej produkt do stosowania jako trochę booster, jako trochę podbijacz powłoki hydrofobowej, którą już mamy zaaplikowaną na samochodzie, albo w przypadkach newralgicznych. Nie wiem, na myśl mi przychodzi wypożyczony na szybko samochód bez niewidzialnej wycieraczki, mamy produkt bez przygotowania, tak naprawdę psikamy i nadajemy hydrofobowość szybie. Ok, czyli jak dla mnie rozwiązanie typu SOS w sytuacji, kiedy nie mamy innej możliwości, lub rozwiązanie no chyba najprostsze ze wszystkich możliwych, no bo tak naprawdę aplikujemy go na mokrą szybę, Dokładnie włączamy wycieraczki i jest po sprawie. Myślę, że bardzo ciekawa rzecz to jest sam atomizer, dlatego że widzę tam 2 dysze. To, co warto, żebyście wiedzieli, to to, że ten produkt można zaaplikować nawet nie wysiadając z samochodu. Jak to możliwe? Tak jest, wystawiając tak naprawdę rękę przez szybę, włączamy wycieraczki, aplikujemy produkt i przez te bardzo silne dysze, które są zainstalowane w tym produkcie, mamy pewność, że cała szyba zostanie pokryta produktem. Ok, czyli wystawiam rękę z tej strony, aplikuję produkt na całą szybę, włączam wycieraczki, czyli rozumiem, że jeśli jadę w ulewie, nie mam innej możliwości zabezpieczenia tej szyby, te kilka sekund wystarczy mi do tego, żeby to po prostu zadziałało i cieszyć się efektem Glaco. Słuchajcie, ostatni produkt, ale zmieniliśmy trochę położenie, nie jesteśmy już przy szybie. No i ktoś mógłby zapytać, skoro Glaco, to dlaczego nie szyba? Oczywiście, no bo w samochodach tak naprawdę elementami transparentnymi nie zawsze są szyby, albo nie zawsze w samochodach, bo tak naprawdę produkt bardzo doceniany przez motocyklistów, bo mówimy o zabezpieczeniu plastików transparentnych, poliwęglanów, lamp i tak dalej, i tak dalej. Ok, czyli moglibyśmy tak naprawdę zamienić ten samochód na motocykl i wciąż dobrze by nam się o tym produkcie rozmawiało. Gdzie tkwi sekret? Słuchajcie, jeżeli weźmiecie dowolną powłokę Glaco, którą omawialiśmy wcześniej, no to one mają w sobie składnik, który mógłby zaszkodzić tego typu elementom, jak właśnie plastiki transparentne na lampach. Z pomocą przychodzi nam Blade. Nie ma tego szkodliwego składnika dla tego typu elementów, czyli możecie go swobodnie aplikować na reflektory, na owiewki, na wizjery kasków. No i tu właśnie powiedziałeś o motocyklistach, na pewno oni ten produkt docenią. I tak naprawdę, jeżeli w domu macie motocykl, macie auto, to tym jednym produktem spokojnie ogarniecie sobie i jeden, i drugi pojazd bez żadnych przygód. Dokładnie tak. Co warto też dodać, ten produkt również sprawdzi się na standardowych szybach samochodowych. Nie
Oczywiście jest dedykowany dla plastików transparentnych, dla poliwęglanów, ale na szybie spokojnie też możemy go zaaplikować. Okej, jeszcze słowo o reflektorach. Po co zabezpieczyć reflektory? Ktoś mógłby nas o to pewnie zapytać. No i znowu, tutaj ta widoczność jest kluczowa. Jeżeli mamy lampę brudną czy zalaną wodą, no to wiadomo, że to ona nam to światło rozszczepia, zniekształca nam doświetlenie tej drogi. No i jeżeli chcemy zrobić zabezpieczenie porządnie, szyby, reflektory i ta widoczność nam po prostu zwyczajnie rośnie. Michał, jeżeli chodzi o trwałość tego produktu, tak żebyśmy już zachowali odniesienie do pozostałej reprezentacji. Jasne, mamy to miesiąc, 2 miesiące. Jeżeli chodzi o zrzut wody, Około 60 km na godzinę. prawdopodobnie wiecie już, które rozwiązanie będzie dla Was. Wybraliście sobie, określiliście trwałość, określiliście oczekiwania względem tej jazdy, którą będziecie wykonywać. Natomiast pada pytanie, jak dbać o szyby już zabezpieczone Glaco i to niezależnie od tego, które Glaco wybraliście. Michał, Glaco Decliner. Tak jest, czyli można byłoby powiedzieć standardowy płyn do mycia szyb, ale nie tylko. Tak naprawdę wspomagacz, booster, produkt, który w swoim składzie również ma te składniki zapewniające nam hydrofobowość i on sam w sobie również na szybach niezabezpieczonych tą nam hydrofobowość nada. Oczywiście krótkotrwało. Tak więc jeżeli macie szyby już zabezpieczone Glaco i zastanawiacie się, jak o nie dbać, Glaco Decliner będzie najlepszym wyborem. Płyn do mycia szyb, który wspomaga tą niewidzialną wycieraczkę, tą powłokę. No znowu, jeżeli ta szyba nie jest niczym nie zabezpieczona, spokojnie też możecie po Glaco Declinera sięgnąć i on te podstawowe właściwości hydrofobowe zapewni. Różne potrzeby, różne oczekiwania i różne produkty. Mamy ich tutaj 6, omówiliśmy sobie dzisiaj wszystkie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku znaleźliście rozwiązanie dla siebie. A cóż, tymczasem komentarze są do Waszej dyspozycji i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.